Dzień dobry. Dzisiaj tylko króciutka taka migawka. Tam będzie nam w oddali pies sąsiadów szczekał. No ale nie mam na to wpływu. Chciałam wam pokazać dynie moje w tym roku, bo zawsze miałam dynie w tym miejscu, gdzie teraz są ziemniaczki. A teraz posadziłam je na takiej pryzmie kompostowej. Tutaj możecie zobaczyć, takie L powstało, bo ten słupek tu przeszkadza. Ja tu wrzucam odpadki kuchenne i wszystkie wiecie, rzeczy, które tutaj z ogrodu, jakieś liście, nie? To co się na kompost wrzuca. I mam tutaj chyba 4 dynie czy 3, bo już nie pamiętam. Tu jest uchiki curry i ona ma takie jasne liście, a tutaj jest prowansalska z takimi centkami. No, były późno wsadzone przez te przymrozki w czerwcu. Widzę, że prowansalska tu już zawiązała owoc. No, mam nadzieję, że coś z niego będzie. Więcej na razie nie widzę. Poszła aż tam pod wisienkę i niech idzie. Tutaj jest samosiejka, słuchajcie, nie wiem co to, może to patison. I tutaj są prowansalskie. Bardzo osiada ta pryzma. Ja wam powiem, bardzo. Ja tutaj dolewam trochę wody, bo jednak tutaj są drzewa. O, zobaczcie. I tak naprawdę, jak nawet deszcz pada, to tu za wiele tej wody nie dolatuje. Tutaj ptaki wydziobują. Jak teraz wrzucałam odpadki, tutaj ta świeże, to było tyle tych kruszczyc, bo ja wrzucam te kruszczyce, wiecie, o, nawet tutaj widać. Teraz do kompostownika znoszę. No i one sobie tutaj wszystko wygrzebują, wydziobują. Tam też na kompostowniku. Także fajnie, zobaczcie. Przeniosły mi się tutaj. Też tutaj jest wylinka ze skrońca. Zobaczcie, tam już nie będę wkładać ręki, ale znaczy, że tutaj one ten kompost lubią. Tą pryzmę. Jakieś tam są, wiecie, dziurki. Także super, bo od razu są korytarze napowietrzające, może to jakieś myszy też są, także powiem wam, ta pryzma mi się strasznie podoba, bo tutaj są, wiecie, chwasty z całej wiosny, z plewienia. Tutaj są liście, które teraz mam no na bieżąco z pomidorów, takie żółte jakieś z dyni. No tutaj widzicie, o, wszystko jest to rozgrzebane. One sobie tutaj dziubią, a dynia sobie rośnie. No mam nadzieję, że tam nie uszkodzą korzeni. Może ja tą dziurę zasypię. A pewnie jutro i tak będzie rozgrzebana. Mam kompostownik, ale ta pryzma też mi się podoba, szczerze wam powiem. Tylko muszę tu grebkami popodgarniać, bo dużo korzyści widzę. Na przykład kompostownik jest zamknięty i ptaki mi tam nie wejdą, a tak to sobie tutaj mogą grzebać, zjadać, co tam mi się podoba. Dynia na razie ładnie rośnie. Ona niestety tutaj nie ma za wiele słońca, ale jak widać idą te wszystkie liście w stronę słońca. No może będę miała jeden owoc, bo właśnie mówię, że w tym roku jest wszystko później niestety. No, także chciałam się wam pochwalić. Taki krótki filmik. No pięknie to wygląda. I tak fajnie, wiecie, miejsce wykorzystane, ponieważ te drzewa to są pijaki. One po prostu w mig tutaj wysysają każdą wilgoć. Ta wisienka nam bardzo słabo owocuje, bo właśnie no, usycha, bo z pragnienia. Ja tu bym musiała, wiecie, ciągle podlewać. Tutaj mam na tej wysokości jagodnik i też zobaczcie, były deszcze, a to są maliny, one usychają. Ja muszę tutaj coś innego posadzić. Tutaj są porzeczki, no i też nie wyglądają najlepiej, także powiem wam, muszę coś tu innego wymyślić. Dosyć dobrze, wiecie, tutaj sobie świdośliwy radzą. Też muszę je tutaj oporządzić i myślę tutaj grubo zaściółkować, żeby stłumić tą trawę i też właśnie, żeby wilgoć była. No, maliny to powiem wam, no nie wiem, maliny jednak wilgoć lubią. Muszę je gdzieś indziej posadzić, może gdzieś tam, wiecie, bliżej stawu, tam niżej. No nawet zobaczcie, to jest czarny bez. W tym roku
no prawie usechł, bo nie miał wody. One lubią wodę, wilgoć. Tutaj jest bardzo sucho w tej części. W tej części jest bardzo sucho. No tutaj też malina. No i wiecie, no, mi jest ciężko tutaj tą wodę doprowadzać do tego miejsca. Poza tym naprawdę ja tutaj, no tutaj deszcz padał, widzicie, mokre jest. A pod krzywami, no takie ledwo. No, gruba ściółka ma plusy, ale i też minusy, bo jak deszcz pada, to wsiąka w ściółkę, a zanim do tej wody, do ziemi dojdzie, to dużo by trzeba wody lać. No nie wiem, jak to rozwiązać. Tutaj już mam borówki, one są już oddalone od drzew, no i te borówki też w tym roku mi troszkę podeschły. Właśnie muszę pousuwać, widzicie, te takie listki. Ale jakoś borówki podlewam i no jakoś tam owocują w tym roku. Teraz zbieraliśmy, więc tak już nie ma za dużo na krzakach. O, a ta grządka to już jest najbardziej oddalona, no i od razu widać, jak owocuje ładnie. Zobaczcie, ile tych owocków jest. No, także borykam się troszkę z tą suszą tutaj, powiem wam. Ale ten pryzma to jest dobre, myślę, rozwiązanie. Bo ja ją na jesień zlikwiduję, jak zbiorę dynię, o ile będzie. Zlikwiduję tą pryzmę i będę miała kompost. A na przyszły rok może znowu, bo w zeszłym roku miałam taką małą pryzmę i jedna dynia była. I taka śmieszna wyrosła. Nie wiem, może jak znajdę filmik, to wam pokażę. Witajcie. Koniec eksperymentu dyniowatego. Tutaj rosła dynia na pryzmie. Owoce liche. O dziwnych kształtach. Jeden taki, drugi dojrzały. Jest 1 października, więc już raczej one więcej nie urosną. Ale one coś się pokrzyżowały, albo może ja miałam jakieś nasiona, bo to miało być Hokkaido dynie. No nie wiem, może coś pomyliłam. W każdym bądź razie, no coś jest. Pryzma wygląda tak, że prawie jej nie ma. Wszystko wyjadły, można powiedzieć. Za to jest mnóstwo krzyżownic. Zobaczcie, tutaj to wszystko jest pełne korzeni tej dyni. No i taka już jest bardzo ta materia, wiecie, przerobiona. No i drżownic bardzo dużo tu jest. Gdzie nie ruszę, to... O, i tutaj jest pędrak, ale to jest pędrak jakiejś kruszczycy albo jakiegoś rochatyńca, bo on nie jest taki przewężony. On próchnicę sobie tutaj przerabia. No więc chyba się pokuszę o powtórzenie tego w przyszłym roku. Tylko może zrobię tak, że tę pryzmę większą zrobię, żeby było więcej tej materii. No a w tym roku już tą pryzmę taką, wiecie, konkretną zrobiłam. Też wrastają korzenie tych drzew. Ja powiem wam, obok mam kompostownik i jak tam wypróżniałam na wiosnę w jednej komorze kompost, no to korzenie już były tak do góry na pół metra. Tak od spodu do góry urosły, w kompost wrosły przez jesień, zimę, wiosnę wczesną. Tak szybko te drzewa... No bo wiecie, to jest tak, że jak była susza, to one momentalnie wyczuwały, gdzie jest ta wilgoć. Dlatego właśnie taka pryzma ruchoma fajna jest, bo one, myślę, tak bardzo tych korzeni nie zapuszczą przez lato, a na jesień zlikwiduje i może zobaczymy, czy w przyszłym roku będę też tutaj sadzić. Ale tak, takie fajne miejsce właśnie wykorzystane, bo tutaj nic nie rośnie. Tu nawet kiedyś trawę sieliśmy, jakieś tam róże sadziłam. No to naprawdę, powiem wam, nie wyrabiało to wszystko. No tutaj tylko widzicie, takie rodzime rośliny rosną, trawy żółte.
Po prostu już jak jesień tutaj. No niestety, o, tutaj już goździki miałam, takie samosiejki. No to susza je załatwiła, bo ja tutaj nie chodzę, nie podlewam. No ale teraz już jest taki, wiecie, tydzień, że prawie codziennie popaduje deszcz. Może nie jakieś zawrotne ilości, ale już ogród, tak wiecie, jest fajnie nawodniony. No tylko muszę szklarnię podlewać, przyjeżdżać. Ale reszta ogrodu, mogę powiedzieć, że teraz jest samoobsługowa, mogę się zająć innymi rzeczami. Podwiązuję pomidory, teraz jeszcze właśnie organizowałam mój ogródek w pojemnikach, to wkrótce zrobię film. Pokażę Wam wszystkie rośliny w pojemnikach, jakie mam, w różnych pojemnikach i jestem mega zadowolona z tego sposobu uprawy, ale to będzie w następnym odcinku. No i taki krótki chciałam filmik zrobić, bo jest już późno i chyba znowu na deszcz się zanosi, więc kochani, tyle o dyni. Jak już się zawiąże jakieś ładne owoce, to zrobię aktualizację. Fajnie, że właśnie jej nie trzeba tutaj nawozić, podlewać. Także, no czasami muszę podlać, jak deszcz długo nie pada, bo tutaj, jak już mówiłam, chyba przez cały film jest sucho. Dobrze, kochani. Taki króciutki, ale lepiej krótki niż żaden, powiem Wam. Życzę wszystkiego dobrego, udanych plonów, bo wiem, że teraz właśnie przy tych deszczach to niestety jakieś zarazy wchodzą. Widzę na jakichś grupach. No teraz trzeba uważać z pomidorkami. U mnie jakoś do tej pory jeszcze nie było zarazy, ale wszystko przede mną, bo te deszcze jednak teraz to sprzyjają temu. Dobra, kończę. Do zobaczenia, kochani, pa pa!